Cześć, witam was ponownie na kanale Planszowych Newsów. Przygotowałem dla was szlajolocha. Takiego dużego. Myślę, że chyba jednego z większych, które ja przynajmniej miałem okazję się zapoznać. A mianowicie jest to Chronicles of Drunagor. Ja jestem Cyprian. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. No dobrze. Wydawnictwo, które wydało i stworzyło Chronicles of Drunagor na kampanii GameFound, to Creative Game Studio. Znane możliwe wam też również z gry Dante Inferno, który obecnie jest dostarczany do wspierających, a ichniejsza wersja polska wkrótce zakończy finalne tłumaczenie i będzie mogła rozpocząć również swoją produkcję. Oczywiście w ramach tutaj pakietu od wydawcy spodziewałem się dostania oczywiście tylko tego jednego małego pudełeczka, jednak wydawca postanowił mnie zaskoczyć. Bo do Chronicles of Drunagor Age of Darkness, który wyszedł pierwszy, oczywiście w międzyczasie były też kolejne kampanie z dodrukami. No i mieliśmy dodatek Awakenings. Mogliśmy się zaopatrzyć w takie mniejsze dodatki, na przykład z potworami, bądź takie dodatki kampanijne, które wprowadzały dodatkowe historie, dodatkowy ciąg. Oczywiście można było też mieć pudełeczko ze stretch goalami, które były w ramach kampanii. No i tutaj oczywiście zostaje ten taki najbardziej świeży Age of Darkness Apocalypse, który wprowadza tutaj jeźdźców apokalipsy. W tym temacie powiem wam jeszcze, pokażę wam pewną ciekawostkę. Mianowicie to już będzie w komponentach, mam nadzieję, że wyhaczycie ją, bo oczywiście jak to ja, jeżeli ja gdzieś widzę 4 jeźdźców, to mam jobla. Ja muszę wtedy mieć. I oczywiście część z tych dodatków ja sobie upolowywałem, nadal poluję, więc... Ale o tym wspomnę wam w późniejszym etapie tego materiału. Uprzątnąłem troszkę, żeby można było tutaj mnie widzieć i ja, żebym mógł wam swobodnie pokazywać kolejne elementy Chronicles of Drunagor. Chronicles of Drunagor to jest dungeon crawler, kooperacja, w której wcielimy się w jednego z bohaterów i będziemy przemierzać lochy, poznając historię tego świata, jednocześnie stawiając tutaj swoje kroki w walce ze złem. Jeśli zastanawiacie się, ile przygody nas czeka, no to tak, na dobry początek wspomnę, jeżeli jesteście obyci z językiem angielskim, to na pewno w pudełku dostaniecie informację o tym, że na stronie Fortellers znajduje się pełna audiotranskrypcja całego scriptbooka i możecie tutaj dzięki tej ekipie poczuć dodatkowy ten klimacik, bo to wszystko dźwięk, to jest słuchowisko i brzmi to rewelacyjnie. Miałem okazję odsłuchać sobie jakiś tam demóweczek. Może uda mi się przebrać tutaj kawałek w filmie, żeby dać wam próbkę tego, jak to brzmi. Drunagor has always been a land mired in conflict. From the moment the mortal races met on its rolling hills, tall peaks, and primeval forests. The darkness has come, mortal. The time of the Darenians is over, and I, at last, will wear the crown that is my due. Brzmi rewelacyjnie. Oczywiście tutaj bariera językowa jest, bo to jest w 100% angielska inicjatywa. No, ale wracając. W pudełeczku oczywiście mamy instrukcję, która nas przeprowadzi po tym, jak mamy się zapoznać z zasadami. To jest takie szybkie wejście w Chronicles of Drunagor. Ale co dalej? A no wiadomo, jak to bywa, mamy rulebook. Wszystko jest tutaj fajnie na tych skoroszycie, na tych takich roleczkach. Więc tu jest rulebook, jest w ten sposób skonstruowany. No dobrze, ale czy czeka nas w Chronicles of Drunagor dużo przygody? No nie wiem, musicie sami to ocenić. Mamy tutaj kolejne mapy interakcji, mamy Adventure Book do
do podstawki, kolejny grubszy adventure book do Awakenings. Gdybyśmy było tego nam mało, no to mamy też oczywiście instrukcje z miejscami spotkań do Apokalipsy. Bywają też te dodatki, o których wcześniej wspomniałem. No i oczywiście wcale nie cieńszy do Apokalipsy kolejny adventure book, więc jak sami widzicie, przygody wam nie zabraknie. Mój egzemplarz jest w języku angielskim i tak głównie w takim właśnie języku głównie on był dostarczany, ale na stronie wydawcy znajdziecie pliki do pobrania z językiem polskim. Korzystałem, sprawdzałem, odniosę się w późniejszym etapie odnośnie tego tłumaczenia, jak to trochę wygląda. No dobrze, przejdźmy dalej. Z najważniejszych informacji pudełkowych, no to tutaj mamy możliwość grania od 1 do 5 graczy. Czas na pudełku jest przewidziany 15 minut per gracz. Oczywiście to tyczy się jednego scenariusza. Te scenariusze bywają rozbudowane, bo mamy jakby kolejne etapy do poznawania, kolejne chaptery, które możemy przechodzić w ramach po prostu rozgrywki i dokonywać sobie save'y w jej trakcie. Jeżeli chodzi o wiek, no to tutaj jest 14+, nie jestem jakoś wielce zaskoczony, jest tu masa plastiku, klimat jest naprawdę taki mroczny, no zresztą jeźdźcy Apokalipsy między innymi, tutaj w Age of Darkness, czyli tym pierwszym w korze mamy Króla Umarłych, więc no jest tego naprawdę pod ten 14+ spokojnie, żeby sobie podciągnąć. No dobrze, na początku jeszcze tego materiału muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. W euforii tego wszystkiego, że jak już uzbierałem sobie te wszystkie pudełeczka, czy to te dokupywane, czy te od wydawcy, to postanowiłem wszystko złączyć razem. Taki byłem sprytny. I to był błąd. To był zdecydowanie duży błąd, bo mogłem najpierw poczytać zasady i zapoznać się z różnymi zmianami i udziwnieniami, a dopiero potem wpaść na genialny pomysł łączenia wszystkiego razem, no bo skoro jest instrukcja, to się da. No to nie do końca było dobre posunięcie. Bo tak, mając większość rzeczy z kampanii, na stronie wydawcy w plikach również znajdziecie instrukcje, jak tak jakby połączyć, gdzie powinny się znajdować rzeczy, jak połączyć traje, bo do każdego pudełka, w każdym z nich znajdują się traje, które wszystko segregują. Jest to naprawdę fajnie wykonane, o czym oczywiście się przekonacie, bo ja wam to pokażę, żeby nie było. No ale wracając. Po przejściu samouczka mamy oczywiście tutaj instrukcję, z którą możemy się zapoznać. Ona ma bardzo fajną rzecz. Na końcu znajdują się keywordsy, czyli słowa kluczowe, bądź takie słownik zagadnień, znaczy pojęć, które są poruszane w grze. No dobrze, a teraz gdzie dalej tkwi ten błąd, w którym wspomniałem wam, łącząc wszystko? A błąd tkwi w tym, że w kolejnym dodatku, czy jak sobie sięgniemy po Awakening, dostaliśmy informację o pewnych usprawnieniach dotyczących mechanik i samej rozgrywki, uproszczeń niektórych zasad, takie, żeby tutaj gra była bardziej płynna, no bo był to produkt ewoluujący, tak? Oni po wydaniu pierwszej części też posłuchali tego, co gracze im zwrócili w uwagach, że jednak warto byłoby rozważyć, bo coś tutaj było trochę za bardzo skomplikowane. To nie to tak, że się nie dało grać, wiadomo, no bo ja głównie rozgrywałem tutaj wersję tą podstawową, sprawdzając właśnie jakie zaszły zmiany w późniejszych etapach. Między tym a Awakening, czy co de facto dodawała Apokalipsa. No dobrze, teraz opowiem wam troszeczkę na temat tego, w jaki sposób gramy w Chronicles of Drunagor i jakie są jej główne mechaniki, które przykuwają naprawdę uwagę względem tego, tak naprawdę względem innych dungeon crawlerów. Jeżeli chodzi o same utworzenie mapy, to już jest bardzo ciekawe. W samych scenariuszach dostajemy informacje o tym, ile mniej więcej zajmie przestrzeni na stole dany scenariusz, w sensie rozłożenie samej mapy, co uważam, że jest naprawdę rewelacyjne.
bo sama gra jest dość stołożerna. Rozłożenie tutaj pełnej karty postaci, mamy tutaj różne warianty w zależności od tego, czy mamy podstawową wersję, czy jednak już z jakimiś tam dodatkami ze wspieraczki, bo mogą to być te planszetki bardziej kompaktowe albo te bardziej rozbudowane. Pierwsze oczywiście, co przykuwa uwagę, to to, że cała konstrukcja jest trójwymiarowa, w sensie mamy poziomy, między którymi będziemy się przemieszczać w trakcie rozgrywki. Na takich odpowiednich tackach, które znajdują się w pudełku, będziemy wykładać poszczególne kafelki mapy zgodnie ze scenariuszem i będziemy stawiać drzwi. Drzwi będą w postaci takich składanych kartoników i tam będziemy mieli rozpisane kolejne kroki, jak do nich dojdziemy i będziemy wchodzić w interakcję z tymi drzwiami. Nie będzie tak, że od razu zostanie nam rozpostarty cały tutaj loch i mamy go przejść i wiemy doskonale, jak będzie zbudowana mapa. Nie, ono będzie krok po kroku ewoluować i będzie się rozwijać, i będziemy zaglądać w nieznane de facto, nie będziemy wiedzieli, co nas czeka za rogiem. W tej chwili jest tak, że jesteśmy już nabuzowani, bo nam tak świetnie poszedł pierwszy etap, a dostaniemy parę płaskich zaraz za drzwiami, które przejdziemy, tak? Bo się okaże, że nie jest tak łatwe, jakby się nam wydawało. Oprócz tego samej konstrukcji planszy warto zwrócić też, że jest postępująca ciemność. Stąd też po części tytuł Age of Darkness. Mamy ciemność, która postępuje na planszy, która będzie nas gonić. Wkraczanie w tą ciemność jest dla nas na niekorzyść, bo jeżeli ona będzie nas dosięgać, będzie mogła nam zadawać rany, jednocześnie to, jeżeli my będziemy stali w tej ciemności, będzie powodowało też to, że wróg będzie nam zadawał większe obrażenia, bo będziemy w jego naturalnym środowisku, a nie w naszym, tak? Gdzie my powinniśmy się czuć silniejsi. Więc tutaj musimy też uważać. Ciemność ma jedną podstawową zasadę, goni nas i stara się wybierać taką drogę, żeby jak najszybciej dotrzeć do któregoś z graczy i móc mu po prostu wpełznąć pod niego i robić mu krzywdę. Jest to dość ciekawe, bo nakłada taką dodatkową presję czasu do rozgrywki. No właśnie, a jak to jest z tymi turami? Bo tu mamy kolejny fajny twist, który jest w zasadach. Mianowicie każda z naszych postaci ma przypisaną swoją rolę, którą ma zadeklarowaną na początku rozgrywki, jak coś wybieraliśmy postać. I teraz mamy tor inicjatywy. I ten tor inicjatywy tyczy się przebiegu całej rundy wszystkich graczy, tak jakby od początku do końca. I teraz postępując na tym torze mamy pokazane, kto będzie w jakiej kolejności się ruszał. Czy to jesteśmy my, czy to jest przeciwnik i w zależności od tego, na jakim miejscu znajdujemy się na danym torze, w takim miejscu będzie wypadać nasza kolejność. To ten tor będzie determinował nam, w jaki sposób przebiega cała sekwencja rundy. No dobrze, co jako gracze możemy wykonywać w swojej turze? A mianowicie w swojej turze możemy wykonać jedną z takich akcji pomniejszych i te akcje pomniejsze to są właśnie tam jakieś otwieranie drzwi, interakcja z otoczeniem, zmiana, jakieś takie... Jest taka spora lista takich drobnych akcji, które możecie wykonywać w ramach tej swobodnej akcji. Taką akcję możecie wykonać jedną. Możecie zużyć do 2 kostek akcji. No właśnie, kości akcji. I czym one są? Bohaterowie w swoich zasobach mają kości różnokolorowe. Takie kosteczki małe, które będziemy wykładać na poszczególne sloty w ramach umiejętności, które mamy przypisane do danego bohatera. Obok tego slotu znajduje się takie pole, które ma wskazane kolory i one oznaczają, jakich kolorów kości możemy wykorzystać do danej umiejętności. Niektóre przedmioty bądź umiejętności mają 2 gniazda, czyli mają 2 tak jakby opcje skorzystania czasem z tych samych, a czasem z różnych wariantów ataku bądź jakichś innych umiejętności takiego gniazda. No i teraz, jeżeli wyczerpiemy w trakcie rozgrywki te kosteczki, musimy wykonać taką akcję przywołania ponownego. I teraz w ramach odzyskiwania tych kości będziemy musieli dobrać czarną kostkę przekleństwa i tą kostką zablokować jedno z takich gniazd. I tutaj przejdę płynnie do tego wariantu, jak przegrać w Chronicles of Drunagor. Więc wygląda to w ten sposób, że albo możemy przegrać na takiej zasadzie, że po prostu zapełnimy wszystkie nasze gniazda tymi czarnymi kośćmi i to automatycznie powoduje przegraną. Albo w ramach walk, jeżeli padniemy,
to przy pierwszym upadku dostajemy taką kostkę traumy. Jeżeli kolejnym krokiem będzie to, że znowu w trakcie rozgrywki polegniemy i nasza postać miałaby dobrać właśnie tą drugą kość traumy, no to w tym momencie posiadanie 2 tych kostek powoduje u nas też przegraną i scenariusz jest uważany za przegrany, no niestety kicha, kaplica. Możemy rozgrywać też Chronicles of Drunagor na inne sposoby, bo możemy grać gracz kontra gracz, możemy grać jednostrzały, mamy wtedy opisane, że w zależności od tego, po który chapter sięgamy, to mamy tam różne rozbudowane warianty, że na przykład mamy sobie dodać więcej skilli, jakieś umiejętności, bo jedna gra progresuje i gdzieś tam jest jakieś założenie, że na danym etapie rozgrywki powinniśmy być na takim czy na innym poziomie ulepszenia, żeby być w stanie walczyć. Nasza postać wraz z rozwojem będzie otrzymywała przeróżne rzeczy. Nowe przedmioty, nowe zbroje. Te zbroje będą oczywiście w jakichś wariantach zaklętych, niezaklętych, artefakty rzadsze, częściej spotykane. Będziemy mieli mikstury, które będą wpływały nam na całą tą konstrukcję naszej tury i tego, co będziemy wykonywać. Będziemy też rozwijać samą postać, będziemy dodawać jej umiejętności, będziemy też rozwijać poziomy tych umiejętności. Jest naprawdę w czym przebierać, jeżeli chodzi o rozwój naszej postaci, która będzie z nami podążała przez całą tą przygodę. Tym bardziej, że jeszcze mamy też te systemy klasowe, ulepszenie profesji. No, jeżeli chodzi o rozwój postaci, naprawdę niczego tutaj nam nie brakuje. W ramach akcji macie też darmowy ruch, możecie wykonać ruch swoją postacią i jeżeli chodzi o ruch, no to postacie mogą się przemieszczać dowolnie. Na skos, lewo, prawo, góra, dół, nie ma tutaj żadnych takich jakby ograniczeń. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się na poziomy, czyli schodzimy niżej albo wchodzimy wyżej, w chwili kiedy wchodzimy z niższego poziomu na wyższy, to musimy zużyć dodatkową tak jakby akcję ruchu, znaczy mam to na myśli punkt ruchu, czyli nie kosztuje nas ten ruch 1, tylko 2. Bo jest on trudniejszy. Jeżeli zaś będziemy to w drugą stronę schodzić, to schodzenie nie ma żadnego tak jakby dodatkowego kosztu, a zejście o 2 pola w trybie przyspieszonym, czyli mówiąc spieprzenie się z górki, spowoduje nam otrzymanie nieuniknionej rany. No, tacy byliśmy zdolni. Przejdźmy teraz do tego elementu walki. Jeżeli chodzi o walkę, no to wiadomo, jest to bardzo klasyczny, że wróg będzie starał się w pierwszej kolejności atakować najbliższego bohatera i do tego będzie dążył. Oczywiście tych potworów będzie całe grono. Będziemy mieli od tych takich mniejszych potworków, które będą wiadomo, będą małe, będą zajmowały tam jakiś mały kafeleczek, nie będzie problemu, będziemy szybko ich pokonywać, ale tego tak jakby wraz z progresem będzie się to zmieniało, będą wychodzili coraz trudniejsi, będą też inne ich warianty, bo nawet te najsłabsze potwory mają też swoje wyższopoziomowe wersje. Jest tego naprawdę co niemiara. Jeżeli chodzi o czempionów, czy tak jakby te mocniejsze wersje, to tutaj walka zostaje bez zmian. Twist zasadniczo powstaje dopiero przy walce z bossem, bo kiedy walczymy z bossem, to tak naprawdę na tor inicjatywy zaczynają wychodzić nam specjalne karty, które są przypisane do run, które dobieraliśmy w trakcie danego scenariusza. Oczywiście tutaj wszystko gra będzie nam mówiła, w którym momencie mamy po takie rzeczy sięgać. I tutaj w ramach postępu rozgrywki i samej tej walki z głównym bossem będziemy sprawdzać, jakie efekty czekają nas w konkretnych etapach walki, bo on ma wyłożone swoje karty ataku i będzie miał tam efekty wynikające z różnych właśnie tych run, i ich ilości, która znajduje się na tym torze inicjatyw. Więc sama walka z bossem będzie grą w grze. Tutaj ten element boss battlera będzie bardziej rozbudowany. Część tej mechaniki została również zapożyczona w Dante Inferno i przekształcona na cele nowego tytułu. No dobrze, wróćmy jeszcze do tych mniejszych potworów.
Z mniejszymi potworami jest tak, że wykładając ich na planszę, dajemy im nakładki w różnych kolorach i te potwory będą na takim specjalnym torze miały trakowane życie. Czyli nie będziemy musieli się bawić w jakieś tutaj kładzenie ran, znaczników na samym potworze albo przy potworze i się zastanawiać, czy to są od tego, czy od tamtego, a może jak przesunąłem, to mi się coś pykło albo coś. Nie, to nie będzie potrzebne. Będziemy mieli specjalny track, na którym będą kolory i będziemy mogli sobie pozaznaczać potwory wedle tych podstawy, co mamy, jaki mają stan życia. Oprócz informacji właśnie tych takich podstawowych statystyk znajdują się tam również słowa kluczowe na dole tutaj danego potwora. I te słowa kluczowe determinują, co ten potwór może robić. On tam ma właśnie opisane, czy on atakuje obszarowo, czy będzie się leczył, czy będzie nas truł, czy może nic nie będzie miał i jesteśmy tym szczęśliwymi graczami, że no ta walka będzie prosta, bo on nie będzie miał żadnych jakichś wymyślnych mechanik. No ale raczej trzeba się nastawić na to, że będzie bolało i będzie tego wiele różnych dziwnych przeciwności losu, które będą na naszej drodze. I tak jak wspomniałem, tutaj pomocne zawsze będzie to, że na końcu książki zasad, czy tutaj w późniejszych zestawach znajduje się słownik z poszczególnymi hasłami, słowami klucz, które się będą pojawiały w rozgrywce i zawsze będzie można do nich sięgnąć i przeczytać sobie ten opis bardziej rozbudowany, co dana umiejętność wykonuje w ramach danego potwora. A jeżeli chodzi o całe tak jakby przejście przygody i kontynuację i jak to wygląda i decyzje, które podejmujemy. Gra będzie się opierała w trakcie podejmowanych decyzji na tym, że będziemy spisywać odpowiednie słowa, frazy w zależności od decyzji, które będziemy podejmować. Oczywiście później wraz z postępem rozgrywki, w zależności od tego, czy dane słowo będziemy posiadali, bądź nie, będzie się coś działo, bądź się nie działo i tak będzie właśnie kierowała ta rozgrywka. Jeżeli na przykład sięgniemy po apokalipsę od razu, pomijając resztę, to mamy na wstępie apokalipsy taki prolog, w który rozczytujemy sobie i mamy tam warianty, że możemy podejmować jakieś decyzje. I w zależności od podjętych przez nas decyzji będziemy dopisywać bądź nie jakieś słowo, które będzie z nami wchodziło w tą kampanię. Oprócz tego są też sprawdzane, czy posiadamy na przykład dodatki, które wprowadzają jakieś elementy kampanijne. Czy to właśnie tak jak ja mam tutaj ten pustynny, ale jest jeszcze jeden ze smokiem, który wprowadza dodatkową fabułę, to on też jest już uwzględniony tutaj w tym przygotowaniu takim pomijamy. To wchodzimy na świeżo w apokalipsę. I na koniec mamy rozpiskę, jak mniej więcej powinno wyglądać dostosowanie postaci do rozpoczęcia rozgrywania apokalipsy, bo na przykład, nie wiem, nie udało, nie mamy ochoty cofać się do podstawki, ale trzeba pamiętać, że podstawka jest mimo wszystko niezbędna do tego, żeby zagrać w apokalipsę, bo część komponentów jest współużywana między jednym a drugim. I mam nadzieję, że udało mi się całkiem nieźle przybliżyć Wam, jakie mechaniki znajdziecie i będziecie mogli doświadczyć w Chronicles of Drunagor, który moim zdaniem jest jednym z lepszych dungeon crawlerów, takich kobył dostępnych na rynku i szczerze gorąco go polecam. Oczywiście ta gra nie jest wolna od wad. Jest to produkt kampanijny, który był rozwijany z każdym kolejnym dodatkiem, z każdą kolejną literacją i tutaj odbiło się to w moim odczuciu dość mocno na instrukcji. Samouczek jest naprawdę fajny, bo pokazuje krok po kroku, jak rozegrać pierwsze kroki w Chronicles of Drunagor. Jednak no tutaj ta instrukcja skonstruowana bardziej w formie takich bloków kolorystycznych o danej tematyce. Myślę, że to był całkiem ciekawy pomysł, ale nie do końca moim zdaniem jakoś tak. Brakuje mi takiej ogólnej części, gdzie by to może jakoś tak spinało się fajnie. Dużo bardziej przemawiają do mnie instrukcje, które były wykonywane z FFG, gdzie mieliśmy ten taki
taką zwartą część instrukcyjną i mieliśmy kompendium, które rozwijało konkretne elementy. I można było tak jakby w razie potrzeby w trakcie rozgrywki, jak czegoś nie byliśmy pewni, sięgnąć po tą rozszerzoną instrukcję i zapoznać się z detalami. To tak jakby ten nurt mi osobiście bardziej odpowiadał. Ale szczerze, gra odda z nawiązką. Naprawdę, odda z nawiązką te planowanie, te zarządzanie tymi kosteczkami, staranie się, żeby wszystkie umiejętności wykorzystywać w odpowiednim momencie, żeby nie za późno, że jednak musimy patrzeć, ile razy będziemy musieli zrobić tą akcję odświeżenia i de facto no taką zrobić pustą turę, a jednocześnie wróg nie śpi i dalej są wykonywane jakieś kolejne kroki, a my tym samym blokujemy sobie jakieś umiejętności, więc no jest ten balans, jest ta decyzyjność i jednak na koniec dostajemy masę satysfakcji, tak jakby z tego, że na przykład dany scenariusz udało nam się przejść pomyślnie i wypełnić wszystkie jego cele. Trzeba też pamiętać, że jak będziemy tutaj sięgać do tych punktów zainteresowania, ich jest naprawdę masa, to też będziemy musieli ostrożnie podejmować decyzje, gdzie chcemy zajrzeć, bo nie możemy zajrzeć pod każdy kamień, tylko jednak będzie to ograniczone jakimiś tam naszymi akcyjnymi możliwościami i to, ile razy będziemy mogli zajrzeć, odpytać poszczególną scenę, jest też ograniczone. A czym będziemy wykonywać, wiadomo, więcej tur, tym będzie nam się pętla dociskać i będzie nam gra tak jakby zbliżała się ku końcowi. Ciekawym elementem jest sam też fakt skalowania się tej gry, bo nie ma jako tako gdzieś osobno rozpisane, tylko mamy przy setupie wskazane, ile potworów wychodzi przy danej ilości graczy, czy to jest jednak tam jakiś poziom trudności mniejszy, czy nie. Jest to wszystko fajnie pokazane, gdzie co ma się pojawić. No i tutaj dochodzi ten troszkę element tej instrukcji polskiej, czy polskich komponentów udostępnionych na stronie wydawcy. Nie wszystkie te komponenty, mam wrażenie, zostały do końca potłumaczone. Musiałem się posiłkować tymi podstawowymi angielskimi rzeczami, żeby jednak pouzupełniać sobie elementy. No, były pewne nieścisłości, więc tu no niestety nie do końca mogę polecić, jeżeli chodzi o części setupu, ale tak naprawdę zależy nam na tekście, czyli na tym adventure booku, bo jeżeli tak naprawdę te części setupu i powiedzmy to, co się znajduje na kartach, weźmiemy sobie z tej części głównej, a sam scenario, czyli te wszystkie historie, paragrafy będziemy sobie czerpać z wersji polskiej, no to tak naprawdę nas językowo bardzo odciąży i wyeliminuje no niestety te mankamenty, które się pojawiały przy tłumaczeniu. No i tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, której powiedziałem, że powiem wam później. A mianowicie można by się zastanawiać, czemu akurat teraz pokazujemy wam ten tytuł. A mianowicie Chronicles of Drunagor w ramach zapowiedzi GameFounda, tych takich wielkich robionych, został zapowiedziany nowy dodatek, czy raczej nowa samodzielna gra w tym uniwersum i też ujawniono, że to ma być w ogóle trylogia i że ten świat będzie jeszcze dalej przez nich rozbudowywany, mimo tego, że obecnie mieli tak jakby przerwę 2 tytułami, czyli Dante i tam jeszcze jeden tytuł, którego no niestety nazwy nie pamiętam, ale tu go pokażę. Autorzy wracają do Chronicles of Drunagor i będą odkrywać kolejne karty z tej księgi, z tej historii w nowej odsłonie. Więc też przypuszczam, że w ramach tej kampanii będzie możliwość dokupienia czy wejścia z powrotem w wcześniejsze tytuły, bo jednak jakby nie patrzeć, dostępność Drunagora na rynku jest dość mizerna. Nawet z drugiej ręki ciężko jest niektóre rzeczy dokupić. Szczególnie jeżeli chodzi o te komponenty upiększające, czyli właśnie te dwuwarstwowe planszetki do trakowania życia, czy do walki z bossem. Dla mnie to jest coś, co powinno być niestety już w korze, bo to się rozsypuje. To jest po prostu, no dla mnie to jest dramat. No tak, powiedzmy tak sobie szczerze.
Więc ja bym wolał, żeby to było od razu dostępne z góry, czyli te dwuwarstwowe planszetki. I liczę na to, że w ramach właśnie tej nadchodzącej kampanii będzie można je dokupić, bo to będzie pierwsza rzecz, którą ja osobiście wrzucę do koszyka. Bo niestety na rynku wtórnym wszelkie moje próby dokupienia tego no, spełzły na niczym. No i dodam od siebie. Drunagor, tak jak wcześniej wspomniałem, na bank z samą mechaniką, z samą historią was nie zawiedzie. Jednak musicie się, wiadomo, uodpornić na te problemy związane z zarządzaniem. Jest to duży tytuł, ma on masę komponentów, możecie zrobić ten sam błąd co ja, czyli połączyć sobie wszystko, co wcale wam nie ułatwi, czy wykonywanie setupu gry, czy szukanie jakichś komponentów, czy dopasowanie wszystkiego do siebie. Ale nadal z czystym sercem mogę polecać ten tytuł, bo uważam, że jest to jeden z lepszych dungeon crawlerów, który jest dostępny na rynku. I oby więcej tego typu tytułów pojawiało się na rynku, a tym bardziej, żeby jeszcze więcej ich pojawiało się w naszym rodzimym języku, żebyśmy mogli wpadać i chłonąć tą historię. A moje serduszko już chyba najbardziej to by chciało, żeby na porządku dziennym stał się voice-over do tego typu tytułów, bo po prostu moja zazdrość, jak sobie słucham Fortellersów, jest po sam sufit, że dlaczego my czegoś takiego nie mamy, no po prostu nie jestem w stanie tego pojąć. No ale rozumiem też aspekty biznesowe i kosztowe, jak to wygląda. Chociaż ja osobiście, tak jak już kilka razy wspomniałem, chętnie bym dołożył tą 100-2, żeby jednak mieć taką lektorkę na wypasie. Bo taką samą zazdrość mam również w innych pozycjach, które mają ten angielski lektor i on jednak dodaje to masę klimatu, też całe dopasowanie dźwięku i głosu i to wszystko, no co ja wam będę mówił. A tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się wkrótce. Do następnego, cześć, pa! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a, stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.